Serdecznie zapraszam do odcinka 88 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 25. W poprzednim, 87 odcinku opowiedziałem o zapisach w Talmudzie dotyczących nie Rzymian. W tym odcinku opowiem o Torze. Najważniejszym tekstem objawionym judaizmu jest Tora, która w języku hebrajskim oznacza pouczenie lub wtórne prawo. Tora zawiera 5 pierwszych ksiąg Biblii, czyli Księgę Rodzaju Genesis, Księgę Wyjścia Exodus, Księgę Kapłańską Leviticus, Księgę Liczb Numeri, Księgę Powtórzonego Prawa Deuteronomium. Stary Testament za autora niektórych ustaw występujących w Księdze Powtórzonego Prawa uznaje Mojżesza. Natomiast Filon z Aleksandrii, filozof i teolog rzymski, oraz Józef Flawiusz, rzymski historyk pochodzący z izraelskiego rodu kapłańskiego Joariba, uważają Mojżesza za autora całej Tory. Księga Rodzaju, czyli pierwsza księga Tory, opowiada o stworzeniu przez Boga świata i pierwszych ludzi, Adama i Ewę, oraz o potopie i wieży Babel. Opisane są tam również dzieje patriarchów Abrahama, Izaaka oraz Jakuba i jego synów. Księga Wyjścia, czyli druga księga, opisuje ucisk Izraelitów w Egipcie, wyjście z Egiptu, przejście przez morze, wędrówkę przez pustynię oraz przymierze z Bogiem na górze Synaj. Oto wybrane fragmenty z Księgi Wyjścia. Kiedy w 3. miesiącu Izraelici przybyli na pustynię Synaj i rozbili obóz pod górą Synaj, doszło do spotkania Boga z Mojżeszem. Pan zstąpił na górę Synaj, na jej szczyt i wezwał Mojżesza na szczyt góry, a Mojżesz wstąpił. Pan rzekł do Mojżesza: stąp na dół i upomnij lud surowo, aby się nie zbliżał do Pana, chcąc go zobaczyć, gdyż wielu z nich przypłaciłoby to życiem. Także kapłani, którzy mogą kiedy indziej zbliżać się do Pana, niech się oczyszczą, aby ich Pan nie pobił. Kiedy zostały oznaczone granice Świętej Góry, Bóg wezwał Mojżesza, który przebywał tam przez 40 dni i 40 nocy. Co robili w tym czasie Izraelici? A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał się przed Aaronem i powiedział do niego: uczyń nam Boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Aaron powiedział im: pozdejmujcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych synów i córek, i przynieście je do mnie. I zdjął cały lud złote kolczyki, które miał w uszach, i zniósł je do Aarona, a wziąwszy je z ich rąk, nakazał je przetopić i uczynić z tego posąg cielca ulany z metalu. Widząc bałwochwalstwo Izraelitów, Bóg powiedział do Mojżesza: widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem. Wkrótce Mojżesz zszedł z góry z 2 tablicami i zbliżył się do obozu Izraelitów. A Mojżesz zbliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce. Rozpalił się wówczas gniew Mojżesza i rzucił z rąk swych tablice i potłukł je u podnóża góry. A porwawszy cielca, którego uczynili, spalił go w ogniu, starł na proch, rozsypał w wodzie i kazał ją pić Izraelitom. I powiedział Mojżesz do Aarona: cóż ci uczynił ten lud, że sprowadziłeś na niego tak wielki grzech? Na to Aaron odpowiedział: niech się mój Pan nie unosi na mnie gniewem, bo wiesz sam, że ten lud jest skłonny do złego. Z opisów w Księdze Wyjścia wynika, że Izraelici byli ludem niepokornym, często wątpiącym w Boga, skorym do bałwochwalstwa i złego.
I Księga Wyjścia wydaje się potwierdzać, że odziedziczyli oni cechy swoich przodków Habiru. Czy wydarzenie, które odbywa się w gmachu polskiego parlamentu, nie jest powtórzeniem bałwochwalczego kultu, ale tym razem jako święta świecznikowego, praktykowanego przez kolejną generację potomków Izraelitów? Podczas gdy starożytni Izraelici tańczyli przed złotym cielcem na pustyni, teraz praktykują swoje tańce w obcym państwie i to na dodatek w jego gmachu sejmowym. Zadziwiająca jest wyrozumiałość Boga na grzech bałwochwalstwa i zwątpienia w Niego, co może wskazywać, że powód wyboru tego ludu na naród wybrany nie był związany z jego cechami charakteru godnymi naśladowania. Kolejna księga kapłańska jest opisem obrzędów i zachowań związanych z oddawaniem czci Bogu Jahwe. Zawiera również opis prawa oraz sposoby składania ofiar za grzechy. Księga Liczb, czyli czwarta księga Tory, zawiera między innymi pierwszy spis mężczyzn Izraelitów zdolnych do walki w 2. roku po wyjściu z Egiptu. Przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w namiocie spotkania. Dokonajcie obliczenia całego zgromadzenia Izraelitów według szczepów i rodów, licząc według głów imiona wszystkich mężczyzn. Ty, Mojżesz i Aaron, dokonajcie spisu wszystkich Izraelitów zdolnych do walki od lat 20 wzwyż, według ich zastępów. Okazało się, że liczba mężczyzn zdolnych do walki wynosiła 603 550 osób, za wyjątkiem plemienia Lewiego, które miało opiekować się przybytkiem, czyli namiotem spotkania i Arką Przymierza. Wygląda na to, że Izraelici dysponowali potężną, nawet jak na współczesne czasy, armią zdolną do walki. Księga Liczb opisuje również ślub Nazireatu, oparty na prawie Mojżesza, zgodnie z którym osoba składająca ślub, czyli Nazirejczyk, zobowiązywał się do czasowego lub wieczystego poświęcenia się Bogu. Izraelici często buntowali się przeciwko Mojżeszowi, Aaronowi i wątpili w Boga, który ich karał, ale też wielokrotnie wybaczał im za wstawiennictwem Mojżesza. Izraelici szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Całe zgromadzenie mówiło do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie albo tu na pustyni. Czemu nas Pan przywiódł do tego kraju, jeśli paść mamy od miecza, a nasze żony i dzieci mają stać się łupem nieprzyjaciół? Czyż nie lepiej nam będzie wrócić do Egiptu? Mówili więc jeden do drugiego: wybierzmy sobie wodza i wracajmy z powrotem do Egiptu. Bóg rozgniewał się na Izraelitów i rzekł Pan do Mojżesza: dokądże jeszcze ten lud będzie mi uwłaczał? Dokądże wierzyć mi nie będzie mimo znaków, jakie pośród nich zdziałałem? Zabiję ich zarazą i zupełnie wytracę, a ciebie uczynię ojcem innego narodu, który będzie większy i silniejszy niż oni. Przy kolejnym zwątpieniu Izraelitów Bóg Jahwe zesłał na niewierzących węże. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Jednakże Mojżesz wstawił się za swoim ludem i Bóg ponownie okazał łaskę Izraelitom. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Bóg ukarał również Mojżesza i Aarona za brak wiary w jego słowa.
rzekł znowu Pan do Mojżesza i Arona: ponieważ mi nie uwierzyliście i nie objawiliście mojej świętości wobec Izraelitów, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, który im daję. Księga Powtórzonego Prawa, czyli 5., ostatnia księga Tory, zawiera między innymi przepisy prawa, które Bóg podyktował Mojżeszowi na górze Choreb, poprzedzone dekalogiem. Księga Powtórzonego Prawa kończy się śmiercią Mojżesza i wkroczeniem Izraelitów do ziemi obiecanej. Dalszy ciąg wędrówki Izraelitów opisany został w 6. księdze Jozuego, niezależnej od Pięcioksięgu, którą kanon rzymski zalicza do proroków starszych. Tora, czyli Pięcioksiąg, została spisana ręcznie przez Sofera na białym, wykonanym z jagnięcej skóry zwoju, zwiniętym na 2 wałkach. Soferem w czasach biblijnych był uczony w piśmie, a współcześnie Rzymianin pełniący funkcję skryby, uprawniony do przepisywania świętych pism. Pergamin lub zwój przepisany przez Sofera staje się koszerny, to znaczy czysty. Ponieważ Tora w tradycji judaistycznej była przedstawiana jako drzewo życia, jej drzewce, nazywane drzewem życia, mają zdobienia symbolizujące owoce granatu. Zwoje Tory przechowywane są w pokrowcu z jedwabiu lub aksamitu i składane w specjalnej, zasłoniętej szafie w synagodze. Nakazy i zakazy zawarte w Torze mają wpływ na życie religijne Rzymian. Podczas święta rzymskiego poświęconego Torze, Simchat Tora, Rzymianie tańczą radośnie z Torą w ramionach. Najstarszy zachowany hebrajski zwój Tory pochodzi z lat 1155 do 1255 naszej ery i przechowywany jest w Bibliotece Uniwersyteckiej w Bolonii. Jednakże oprócz Pięcioksięgu spisanego ręcznie na zwoju, istnieje również tak zwana Tora ustna, nazywana Miszną, stanowiąca uzupełnienie Tory pisanej. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. W celu rozpowszechniania przekazywanych treści proszę nie zapominać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 88, w którym opowiedziałem o Torze pisanej. Serdecznie zapraszam do odcinka 89 pod tytułem Potomkowie ludu Kanan, część 26.